Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się na rynku kredytów mieszkaniowych, jak zmieniają się nasze wynagrodzenia i jak zmieniają się nastroje konsumentów, a także o tym, co to wszystko oznacza dla rynku mieszkań i ich cen. Bo przecież to, czy budujemy, ile zarabiamy i jak czujemy się w gospodarce, bezpośrednio przekłada się na to, ile chcemy i możemy zapłacić za mieszkanie. Zanim przejdę do konkretów, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, wsparcia na Patronite oraz korzystania z kursów online o obrocie nieruchomościami na Symen24.pl. Link znajdziecie w opisie. Dzięki temu mogę tworzyć dla Was więcej wartościowych treści i materiałów o rynku i o pracy w nieruchomościach. No to przejdźmy szybko do tematu numer 1. Po pierwsze, GUS opublikował informację o tym, jak wygląda mediana nasza zarobków, wprawdzie w kwietniu, ale widać, że ona rośnie i wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj macie na tym wykresie, co prawda, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a GUS mówi o przeciętnym wynagrodzeniu w ogóle. I ta mediana wynosi ile według GUS-u? Wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Według GUS-u 7262 zł w kwietniu 2025 roku to były nasze zarobki. Oczywiście jest to różnie w różnych grupach wiekowych i tacy młodzi to zarabiają 5769, a największe zarobki ma grupa osób 35 do 44 lata i tam ta mediana wynosi 7592 zł. Jeżeli tyle nie dostajecie, no to jesteście poniżej mediany, czyli zarabiacie mniej niż 50% naszego społeczeństwa. 50% zarabia więcej. Dla uzupełnienia tych optymistycznych informacji pokazuję Wam jeszcze wykres zmian rok do roku inflacji i wynagrodzenia. No i widzimy, że nasze wynagrodzenia od dłuższego czasu rosną szybciej niż inflacja. Ta czarna linia to inflacja, niebieska linia łamana to zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a ta czerwona linia to zmiana rok do roku mediany zarobków. Jest tak krótka, no bo dopiero od jakiegoś czasu GUS regularnie zaczął publikować dane dla mediany i dlatego taką zmianę mogliśmy pokazać rok do roku za te ledwie kilka miesięcy. Wydaje nam się z tego, że ta mediana zarobków rośnie piorunująco i rośnie mocniej niż przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, no to też by sugerowało, że skoro ta mediana rośnie, a te przeciętne wynagrodzenia rosną wolniej, to jakby ta mediana będzie zbliżała się wreszcie do tego średniego wynagrodzenia, które zresztą jest wyższe niż mediana. No i żeby tego oficjalnego optymizmu było jeszcze więcej, to Główny Urząd Statystyczny publikuje również taki eksperymentalny wskaźnik. Już Wam go kiedyś pokazywałem. To tak zwany wyprzedzający, zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej, coś w rodzaju zegara. I ten tutaj niezbyt dobrze widać, ale objaśnię Wam, ten właśnie wskaźnik, który przez długi czas zmierzał z miejsca ożywienia i już zbliżał się do recesji, nagle od stycznia 2025 zawrócił i znalazł się w lipcu 2025 roku już w tej strefie ekspansji. Ten taki malutki czerwony punkcik na tym wykresie pokazuje lipiec 2025. Co to oznacza? No to oznacza, że my oceniamy, że nasza koniunktura gospodarcza w lipcu, tak ocenialiśmy jako konsumenci, będzie się poprawiać. Podobnie zresztą respondenci ankiety odpowiadali na ocenę swojej bieżącej sytuacji gospodarczej. No też widać, że do stycznia były takie narastające nastroje pesymistyczne, ale w styczniu nastąpił zawrót, no i idziemy w kierunku ekspansji. Na razie twierdzimy, że jest na razie ożywienie, ale może w końcu znajdziemy się w tej ekspansji. Z tymi nastrojami konsumentów warto porównać nastroje u przedsiębiorców. Te nastroje oddaje statystycznie wskaźnik PMI, który we wrześniu ma wartość 48 punktów. To jest poniżej 50 punktów,
a te 50 punktów jest taką granicą. Jeżeli jest wyższy niż 50 punktów, to znaczy, że przeważają nastroje optymistyczne, a jeżeli jest niższy niż 50 punktów, to znaczy, że przeważają nastroje pesymistyczne. Wydawałoby się więc, że w tym wrześniu jest źle, bo to już jest kolejny, bodajże 6. miesiąc, kiedy ten PMI jest poniżej 50 punktów, ale jego wartość 48 punktów jest lepsza niż w sierpniu. W sierpniu było 46,6 punkta. Dlatego można powiedzieć że we wrześniu mamy do czynienia ze spowolnieniem, zmniejszeniem się nastrojów pesymistycznych w gospodarce. Takie zawiłe sformułowanie, no ale wiemy, o co chodzi. Generalnie przedsiębiorcy nastawieni są pesymistycznie, ale już tak niewiele brakuje im, żeby przeszli na drugą stronę. Niby coraz lepiej. Czy ta sytuacja ma jakieś odzwierciedlenie na rynku mieszkaniowym? No i tak pośrednio ma, co widzimy po pierwsze w kredytach mieszkaniowych, które według przedstawicieli BIK-u w ogóle mogą pójść w tym roku na rekord, bo te pierwsze 8 miesięcy tego roku wyprzedza w kwotach i w liczbach kredytów zaciągniętych pierwsze 8 miesięcy roku poprzedniego. Poza tym na tym wykresie na przykład widzicie niebieską linię, to są wnioski do sierpnia, a czerwona linia to umowy kredytowe zrealizowane do sierpnia. Tutaj może nie ma już tak bardzo rekordowych poziomów w porównaniu z kwotami, no bo trochę mniej kredytów, ale ich średnia kwota jest wyższa. Dlaczego? Bo po pierwsze nas na większy kredyt stać, po drugie musimy kupować droższe mieszkania. To takie dwa powody. No ale też trzeba powiedzieć, że ten wzrost zainteresowania kredytami nastąpił w czasach, kiedy jeszcze stopy procentowe nie były obniżane. I nawet jeżeli zostały jakoś obniżone, to nadal są na stosunkowo wysokim poziomie. Część z Was mówi o tym, że oczywiście ten wzrost w kredytach zawdzięczamy zaciąganiu kredytów na refinansowanie starych kredytów i tutaj powiem tak, ostatnia wiadomość to jest bodajże z czerwca albo z lipca, nie pamiętam w tej chwili, i wtedy przedstawiciel BIK-u powiedział, że w tym roku, czyli w tym czerwcu do czerwca lub do lipca, poziom akcji polegającej na refinansowaniu starych kredytów jest mniej więcej na takim samym poziomie procentowym jak w roku ubiegłym i wynosi 14%. Czy coś się zmieniło przez te kilka miesięcy? Nie znalazłem w każdym razie świeżej wypowiedzi na ten temat. Dodam też, że temu ożywieniu w akcji kredytów mieszkaniowych towarzyszy, ale o tym będzie wkrótce bardzo szczegółowa audycja, spadek liczby ofert mieszkań, nieruchomości mieszkalnych do sprzedaży. To jest dość istotne. Zresztą mamy też spadki takich ofert do wynajmu. Ciekawe, co się dzieje, ale o tym będziemy rozmawiali w oddzielnej audycji, na którą już zapraszam. A jeżeli będziecie subskrybować ten kanał, to z pewnością o tej audycji się dowiecie, kiedy ona będzie. No i to wszystko, te oficjalne statystyki wskazują na takie optymistyczne ożywienie w gospodarce oraz ożywienie na rynku nieruchomości. Jak jest naprawdę? O tym mówiliśmy w kilku już poprzednich audycjach. Pośrednicy faktycznie obserwują zwiększenie ilości zapytań, trochę zwiększenie zainteresowania oglądaniem nieruchomości, także kupowaniem. Nie jest już tak bardzo stagnacyjnie, tak nudno na tym rynku, ale też nie jest to w tej chwili jeszcze jakiś run na te nieruchomości. No oczywiście to też różnie wygląda w różnych segmentach, no bo przecież o ile mieszkania miały tą stabilizację, zastój i w zasadzie ceny ich, nawet te ceny transakcyjne spadały ostatnio w niektórych miastach, no to na przykład w działkach było notowane ożywienie, ale ja to ożywienie to raczej wiążę z tym, co się dzieje w planowaniu przestrzennym, w WZ-kach, no i też w sumie w dobrej sytuacji do rozpoczynania budowy domów jednorodzinnych. A jak z poprzednich naszych audycji wiecie, link zamieszczę na dole lub w przypiętym komentarzu,
no to mamy do czynienia z tym, że na budowach jest jakieś niewielkie ożywienie właśnie u tych indywidualnych i te wyniki całkiem są dobre, nawet od 2 lat bym powiedział, bo 2024 również był dobry. Natomiast u branży deweloperskiej w roku 2025 przez prawie cały czas mamy w zasadzie kontynuację obniżenia czy też zmniejszenia intensywności działań, która rozpoczęła się w 2024. I to jest bardzo znamienny sygnał, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z takim wychłodzeniem uczuć do budowy nowych domów u braci deweloperskiej, a z drugiej strony mamy teoretycznie pokazywany przez te dane statystyczne wzrost optymizmu u kupujących, albo nawet jeżeli nie wzrost optymizmu, no to po prostu to, że oni już znudzili się czekaniem na obiecany kredyt 0%, 2 lata byli prawie tym kredytem mamieni, zrezygnowali z tego i stwierdzili, dobrze, to jednak już tego kredytu 0% nie będzie, to musimy kupować. I być może jest to również w jakiś sposób początek realizowania tego popytu, który został odłożony poprzez oczekiwanie na ten taki obiecywany kredyt 0%. Przypomnijcie sobie, jak długo obecny rząd mówił, że on będzie lepszy i że nie da kredytu 2%, tylko da kredyt 0%. W zasadzie mogę powiedzieć, że to jest od grudnia 2023 do pierwszej połowy 2025 słyszeliśmy co jakiś czas zapewnienia, że ten produkt wejdzie. Ja uważam, że już gdzieś w połowie tego okresu, na przełomie już na pewno 2024 i 2025 ludzie przestali liczyć i wierzyć w te obietnice. W większości przestawali stopniowo wierzyć. Wobec tego ten wzrost zainteresowania może być właśnie spowodowany efektem tego, że ludzie się zniecierpliwili i postanowili zacząć realizować ten popyt, który odkładali. Warto jednak zwrócić uwagę, jeszcze raz podkreślę, że te nastroje konsumenckie są takie dość optymistyczne, a te nastroje deweloperskie i to wstrzymywanie budów wskazuje na pewien pesymizm w branży. I pytanie teraz, jak ta równowaga, jak ten balans, jak szale tej wagi będą się zachowywały w stosunku do siebie, bo jeżeli będzie nadal taka sytuacja, że popyt rośnie, a produkcja nowych mieszkań maleje, no to nie będzie dobra sytuacja dla tych, którzy chcą kupować, bo to znaczyć będzie, że jest przestrzeń do zwiększania cen mieszkań. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć, bo może się zdarzyć również, że deweloperzy szybko zaczną nowe budowy, widząc te ożywienie, zaczynać nowe budowy, a popyt może zacząć stygnąć. Zobaczymy. Zapowiadane są dalsze obniżki stóp procentowych. To wskazuje, że zdolność kredytowa może rosnąć. Ale z zapowiedzią obniżki tych stóp procentowych wiąże się również nie tylko to, że kredyty będą tanieć, ale również zmniejszenie oprocentowania lokat, depozytów, takich łatwych do odłożenia i trzymania pieniędzy, co może znowu w niektórych rozpalić pomysły na inwestowanie w mieszkania, tak jak to było w okresie tuż po pandemii COVID, kiedy stopy były prawie zerowe. Mamy też ciekawą sytuację, o której już mówiłem. Niektóre samorządy zaczynają wprowadzać taką protezę podatku katastralnego, to znaczy mieszkania, które nie są zamieszkałe, zaczynają czy też chcą obłożyć wyższym podatkiem, tak jak za lokal użytkowy. Na razie ma to dotknąć podobno deweloperów i fliperów, ale jeżeli one tak myślą, no to co one zrobią z mieszkaniami, które stoją puste i nie są nikomu wynajmowane, nie są przez nikogo zamieszkane? Czekać tylko, aż znowu wymyślą jakiś sposób, żeby tam podnieść podatki. Powiedzmy sobie szczerze, te podatki od nieruchomości w Polsce nie są w tej chwili jeszcze bardzo wysokie, ale to myślenie samorządów sugeruje, że gdzieś tam właśnie tli się taki pomysł, że w zasadzie warto byłoby opodatkować majątek. Zmusić ludzi do tego podatkami, żeby nie trzymali mieszkań, żeby je sprzedawali.
żeby nie trzymali mieszkań pustych. To myślą tak samorządy. Czy to myślenie przełoży się na poziom centralny, czy zostanie wprowadzony podatek katastralny? Nasze państwo, i co jest informacją właśnie pesymistyczną, przewiduje, że w najbliższych latach będzie coraz bardziej powiększał się deficyt budżetowy. I on już tam według różnych miar to prawie dochodzić ma do tego poziomu progu określonego konstytucją. A gdyby miał przekroczyć ten próg, no to rząd byłby zmuszony, czy właściwie zobowiązany prawem do powzięcia pewnych działań, cięcia wydatków socjalnych, na przykład zamrożenia czy też ograniczenia podwyżek emerytur, różnych wydatków, po to, żeby zdyscyplinować ten budżet. I zapewne, jak się dzieje dziura budżetowa, to każdy rząd chce poszukać pieniędzy tam, gdzie mu najłatwiej, czyli w kieszeniach podatników. Prezydent obiecywał, że nie będzie podpisywał nic, co ma podnosić obciążenia podatkowe. No dobrze, to było w trakcie kampanii wyborczej, ale czy będzie dotrzymywał tego słowa w sytuacji, kiedy naszej gospodarce, naszemu budżetowi w oczy zajrzy kryzys? Zobaczymy, jak będzie. Krótko mówiąc, to, co się dzieje w polityce i w gospodarce, ma przełożenie na nasz rynek nieruchomości, który, jak widać, z jednej strony dostaje dość pozytywne, optymistyczne wiadomości, z drugiej strony te wiadomości, na przykład właśnie z placów budów, trudno nazwać optymistycznymi wiadomościami. Nadal więc jesteśmy na takim miejscu, gdzie te szalki się wahają i czekamy, w którą stronę rynek się wybije w najbliższym czasie. A jeżeli Ty chcesz wiedzieć więcej, co zmienia się w prawie, co zmienia się w trendach na rynku nieruchomości, to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach opinię o swoim lokalnym rynku, podając koniecznie nazwę miejscowości, o której piszesz. Zachęcam do korzystania z naszych szkoleń na cement24.pl. Przeznaczone są one nie tylko dla pośredników w obrocie nieruchomościami, ale również dla inwestorów. Na przykład szkolenia z prawa stanowić będą na pewno dobrą wartość. Możecie korzystać z tych szkoleń również online, czyli nie wychodząc z domu. No i cóż, wszystkim naszym patronom dziękuję. Kolejnych zapraszam do tego, żeby brali przykład z patronów, z osób wspierających nas na YouTube. I cóż, trzymajcie się i zarabiajcie dobrze na rynku nieruchomości. Kupujcie sobie nawet na własny użytek, ale dobre mieszkania. Niech się Wam powodzi. Cześć.